Za Obajtka w Pcimiu krawcowe zarabiały setki tysięcy. Sprzedawał garsonki, został wiceprezesem w porcie Gdynia. Co łączy Morawieckiego, Czarnka i Jędraszewskiego? Atakują Tuska. Kaczyński likwiduje Izbę Dyscyplinarną, ale nie pod dyktando Europy. Ziobro wściekły na Manowską, a Gondecki na rząd. Na nudę nie narzekamy, naprawdę jest o czym mówić. Niedziela 8 sierpnia, Maciej Orłoś, zapraszam na program WTS, czyli w telegraficznym skrócie. Prezes Orlenu jest jednym z największych beneficjentów dobrej zmiany. Dla niego była naprawdę dobra, bo z wójta Pcimia na prezesa największego polskiego koncernu paliwowego to jest dość spory przeskok. Daniel Obajtek jednak już jako wójt dał się poznać jako lokalny Rockefeller. Jak ujawnili dziennikarze Gazety Wyborczej, w czasie gdy był wójtem Pcimia, jego matka Halina Obajtek zrezygnowała z pracy fizycznej za 1500 zł i kupiła za gotówkę warte 260 tysięcy złotych udziały w firmie znajomych syna ERG Bieruń Folie. Tak, dobrze usłyszeliście, za gotówkę kupiła te udziały warte 260 tysięcy. Mało tego, w 2017 roku Halina Obajtek podwoiła swoje udziały w tej firmie, dopłacając gotówką 400 tysięcy. Tak, 400 tysięcy złotych gotówką. Wszystko to oczywiście z pensji krawcowej, czyli Obajtek musiał być po prostu wspaniałym, genialnym wręcz włodarzem miasta, skoro krawcowe zarabiały tam takie pieniądze. Daniel Obajtek to najbardziej znany karierowicz Zjednoczonej Prawicy, ale już depczą mu po piętach ambitni następcy. Na przykład Kazimierz Koralewski, szef klubu gdańskich radnych PiS, został właśnie wiceprezesem do spraw infrastruktury i zarządzania majątkiem w porcie Gdynia, gdzie realizowane są właśnie inwestycje o wartości około 6 miliardów złotych. Ale wszystko okej. Pan radny posiada szerokie doświadczenia zarządcze, w dodatku lokalnie, bo w Gdyni. Mianowicie prowadził sklep z odzieżą damską w centrum handlowym, po którym zostało mu prawie 250 000 długów. Tak więc idealnie nadaje się na wiceprezesa do spraw zarządzania majątkiem. A teraz będzie o atakach na Donalda Tuska. Wybrałem 3. Pierwszy ze strony premiera Morawieckiego, który dość obszernie odpowiedział na Facebooku na komentarz Tuska dotyczący przepisywania majątku na żonę. No właśnie, na marginesie. Jest afera dotycząca przepisywania majątków na żonę. Wirtualna Polska napisała, że zrobił to Donald Tusk, podobnie jak kiedyś Mateusz Morawiecki. Lider PO skomentował sprawę tak. Podjęliśmy taką decyzję kilka lat temu. Rodzina i moja żona Gosia odczuwali zagrożenie związane z nieustającą nagonką i zorganizowanym polowaniem na mnie z powodów politycznych przez PiS i rząd PiS-u. Jedyną intencją tej decyzji było bezpieczeństwo mojej rodziny, a nie ukrycie czegokolwiek. Tusk dodał, że porównanie z Morawieckim jest niesprawiedliwe, bo on, w przeciwieństwie do premiera, zarabiał w sposób przejrzysty. W długiej odpowiedzi na Facebooku Morawiecki zaatakował Tuska, że ten nieuczciwie go atakuje. Mam nadzieję, że się jeszcze nie pogubiliście. Ta polemika między panami na temat majątków jest dość skomplikowana, więc ją zostawmy na tym etapie. Natomiast mnie w poście Morawieckiego zastanowił fragment dotyczący hejtu. Insynuacyjny język, którego używa Tusk, wiele mówi o jego stylu funkcjonowania w życiu publicznym. Nic dziwnego, że odkąd wrócił do Polski, naszą politykę zalała fala hejtu, manipulacji i kłamstwa. Fala hejtu, manipulacji i kłamstwa zalała nas, panie premierze, odkąd Tusk wrócił do Polski? Nie rozumiem. Program WTS ma panu przypomnieć na przykład to, jak pan odwoływał pandemię, żeby tylko Polacy poszli na wybory? Albo te wszystkie manipulacje i kłamstwa w programach informacyjnych telewizji niby publicznej? Ja rozumiem, że Facebook wszystko przyjmie, ale litości, panie premierze. No niech pan, nie wiem jak to ująć, może zrobię to w stylu komentarza pod WTS-em na YouTubie. Niech pan nie pieprzy głupot po prostu. To tyle o sporze o majątki, teraz spór o krzyże w szkole, czyli kolejny atak na Tuska. Tym razem w wykonaniu naszego ulubionego ministra wszechczasów, można powiedzieć, mistrza tolerancji, otwartości i szerokich horyzontów, czyli Przemysława Czarnka. Tego pana od edukacji i nauki. Po tym jak Tusk, odpowiadając na pytanie internauty o obecność krzyży w szkołach, powiedział, że jest przeciw, Czarnek na Twitterze napisał tak. Na szczęście w Polsce mamy wolność religijną i to rodzice wraz z dyrekcją
decydują, czy w szkole są i jakie są symbole religijne. Wolność, a nie dyktaturę lewactwa i ateizmu, jak na Zachodzie. Nie no, Orłoś, dobrze minister Czarnek dowalił temu lewakowi Tuskowi. Brawo, panie Czarnek, tak trzymać. Tak, ja też się zgadzam. W Polsce mamy wolność, a Zachód ma to, na co sobie zasłużył, czyli ma dyktaturę lewactwa i ateizmu i jeszcze dodałbym LGBT, a zwłaszcza niemieckiego LGBT, powiązanego jak wiadomo z kim? Z kim powiązanego? No oczywiście, tak, z Für Deutschland Tuskiem. Uwaga, to co powiedziałem przed chwilą, powiedziałem ironicznie. Tak zaznaczam, na wszelki wypadek. I kolejny atak na Tuska z ostatnich dni. Było o naszym ulubionym ministrze. Pora na naszego ulubionego arcybiskupa, kapłana, który obdarza nas regularnie, choć za rzadko niestety, światłymi myślami, które nigdy, przenigdy nie mają charakteru politycznego. Ależ skąd? Kościół nie miesza się przecież do polityki. A arcybiskup ten to, poproszę o fanfary, arcybiskup Jego Ekscelencja Wielebny Czcigodny Metropolita Krakowski Marek Jędraszewski. Zanim przytoczę słowa arcybiskupa, wypowiedziane podczas mszy świętej rozpoczynającej krakowską pielgrzymkę na Jasną Górę, w których to słowach odniósł się do słów Tuska, muszę w 2 słowach powiedzieć o słowach Tuska. Orłoś, weź się w garść. Otóż Tusk na spotkaniu w Nakle mówił m.in. tak. Jak długo będzie rządziła ekipa czarnków, ziobrów, mizoginów kompletnych, tak długo kobieta będzie miała poczucie, że jest drugim sortem. Musimy podjąć działania, żeby polska kobieta miała poczucie, że jest równoprawna, że macierzyństwo nie zamieni ją w niewolnicę, a tak często się w Polsce dzieje. No, arcybiskup Jędraszewski nie mógł pozostawić słów tego lewaka bez odpowiedzi i zagrzmiał zambony tak, że aż smok wawelski się przestraszył. Przypomniał, nie smok, tylko Jędraszewski, słowa Tuska sprzed 9 lat, kiedy był premierem, że dla państwa najtańsza jest rodzina bez dzieci. Pisał o tym tygodnik wprost, dodając jednocześnie, że to był żart, sarkazm. O tym już jednak Jego Ekscelencja nie wspomniała. Wygłosiła za to przepiękne słowa, których nigdy nie zapomnimy. Potrzebne jest nam dzisiaj trzeźwe, czyli wprawdzie myślenie o tym, kim jest kobieta, kim jest mężczyzna, co znaczy małżeństwo i rodzina, co znaczy miłość małżeńska i rodzinna, będąca fundamentem trwałości narodu. Cudowne słowa, Wasza Ekscelencja. Jak ja lubię, jak hierarchowie kościelni prawią morały na temat życia, którego nie znają. Następnym razem niech arcybiskup nie zapomni wspomnieć jeszcze o tym, co tak pięknie ujął niedawno nasz kochany minister Czarnek, czyli o cnotach niewieścich. Bardzo prosimy. Teraz o sensacyjnym rozwoju wydarzeń w sprawie Izby Dyscyplinarnej. Prezes Polski Jarosław Kaczyński zrobił krok w tył i zapowiedział likwidację utworzonej przez Zjednoczoną Prawicę Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, który, tak swoją drogą przypomnijmy, Izby tej nie uznaje. Nasze słońce narodu zapowiedziało, że kwestionowana Izba Dyscyplinarna w tej postaci, w jakiej funkcjonuje, zniknie i w ten sposób zniknie też przedmiot sporu. Pytany o to, czy wypełni niedawny wyrok TSUE kwestionujący działanie Izby Dyscyplinarnej w jakiejkolwiek formie, stwierdził stanowczo, że nie uznaje takich wyroków, bo zdecydowanie wykraczają poza traktaty. Dodatkowo prezes oświadczył, że warto by było zrewidować także same traktaty unijne. No, ja bym na miejscu prezesa poszedł jeszcze dalej i zrewidował także sam ustrój państwa polskiego. Po co się tak męczyć z tą demokracją, panie prezesie? Może warto pomyśleć o monarchii? Prezes zostałby cesarzem, niczym Napoleon? Wzrost już ma, teraz tylko mundur i przeprowadzka na Zamek Królewski. Prezes chce zlikwidować Izbę Dyscyplinarną, a naczelny szeryf RP Zbigniew Ziobro się wkurzył. Ale nie na prezesa, w każdym razie nic o tym nie wiem, ale na prezes. Pierwszą prezes Sądu Najwyższego, Małgorzatę Manowską. To swoją drogą jego koleżanka i dotychczasowa stronniczka, która po wstępnym miotaniu się w sprawie Izby Dyscyplinarnej wydała postanowienia o jej częściowym zawieszeniu. I to rozsierdziło Ziobrę. Zresztą ostatnio w ogóle jakiś nerwowy. Najbardziej nie lubi, jak ktoś mu sugeruje, że prawo to nie on. Pierwsza prezes swoimi zarządzeniami wstrzymała wendetę ministra Ziobry na niepokornych członkach wymiaru sprawiedliwości i za to spotkała ją jednoznaczna reakcja.
Doszliśmy więc do sytuacji, w której minister sprawiedliwości z jakichś względów czuje się władny oceniać zgodność z prawem działań pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Oto co oświadczył, cytuję. Jako minister sprawiedliwości oświadczam, że są to działania sprzeczne z polskim prawem, rangi tak ustawowej jak konstytucyjnej. Dodatkowo jasno określił obowiązki, jakie ciążą na profesor Manowskiej i wytłumaczył pierwszej prezes, co jest zgodne z konstytucją, a co nie. No to jak już Manowska wie, co jej wolno, a co jej nie wolno, to niech Manowska się nie wygłupia, tylko niech idzie i posprząta ten cały burdel. Tylko szybciutko, bo nam się jeszcze pan Zbigniew znowu wkurwi i w tym wkurwieniu pobiegnie na skargę do ojca Rydzyka. Strach się bać. Jak Ryszard Terlecki nazwał TVN, a Witold Waszczykowski najwyższego rangą amerykańskiego dyplomatę w Polsce? O co ma pretensje do rządu arcybiskup Gondecki? Za chwilę wam o tym powiem, ale najpierw muzyka w WTS-ie i Antoś Orłoś. Witam, dziś w kąciku muzycznym troszeczkę bardziej gitarowo. Powiem Państwu szczerze, tak patrzyłem, słuchałem, nie wiedziałem za bardzo co ja mogę powiedzieć o tym wszystkim. No fajne granie bardzo, poważne takie. Lecz wtem nagle uderzyło mnie coś niezwykłego, coś co zdarza się raz na kilkaset lat, coś czego wielu z Was nie zrozumie, a wielu pewnie zrozumie. Ja sam nie jestem jeszcze przekonany, czy rozumiem, czy nie. Zresztą sami Państwo zobaczcie. Przed Państwem zespół Cold Fire w piosence 12 kroków. A życie toczy się, który to raz upadam i nie mogę wstać, licząc kolejne dni wśród lęków i mgieł, wśród martwych skał znów szukam Cię. Skoro jesteśmy już przy demokracji a la Ziobro, to warto zahaczyć o temat Lex TVN, ale tym razem w kontekście relacji z naszym największym do niedawna, czyli za Trumpa, sojusznikiem, czyli Stanami Zjednoczonymi. To, że Zjednoczona Prawica nie bardzo lubi się z obecną administracją Białego Domu, to widać od momentu zaprzysiężenia Joe Bidena na prezydenta. Nic jednak tak nie wkurzyło Amerykanów, jak próba likwidacji ich największej inwestycji w Polsce, czyli stacji TVN. Przypomnijmy, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji do tej pory nie przedłużyła kończącej się niedługo koncesji TVN24 na nadawanie. Dodatkowo sejmowa większość szykuje ustawę wprost uderzającą w amerykańską stację, znaną z powszechnej krytyki obozu rządzącego. Wszystko to uruchomiło młyn amerykańskiej dyplomacji. Lex TVN skrytykował już chyba każdy obecny i były polityk z otoczenia prezydenta Bidena, ale wkurzyli się nie tylko demokraci. Członkowie Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, zarówno przewodniczący demokrata, jak i wiceprzewodniczący republikanin, wydali w piątek wspólne oświadczenie skierowane do polskiego rządu. Grożą w nim oczywiście dyplomatycznie, palcem, że wejście w życie proponowanej ustawy może wpłynąć nie tylko na dalsze amerykańskie inwestycje w Polsce, ale także na wzajemne relacje obronne. Wiceszef polskiego MSZ Szymon Szynkowski chyba się tym jednak nie przejmuje. Nie przywiązywałbym przesadnej wagi do oświadczenia kilku członków Izby Reprezentantów, a tym bardziej byłbym daleki od twierdzenia, że tego rodzaju oświadczenia powinny wpływać na polski proces legislacyjny. Polska to w końcu suwerenny kraj, więc nie będą nam tu jacyś amerykańscy kongresmeni mówić, jakie prawo wprowadzać, a jakiego nie. Wszystkich zaniepokojonych sytuacją uspokajał marszałek Ryszard Terlecki. Pytany w czwartek o zarzuty, jakie kierują autorzy listu do polskiego rządu, uznał, że to jest efekt m.in. działalności niektórych mediów, także w Polsce, które dezinformują, twierdząc, że my chcemy zlikwidować TVN. Zapytany o część listu, w którym Amerykanie ostrzegają przed negatywnymi skutkami w relacjach handlowych i obronnych, pan Terlecki polecił, żeby nie przesadzać, nie mazać się tak, bo to tylko jakaś stacyjka telewizyjna. Dodając zaraz, że nikt nie ma zamiaru tu uszczuplać amerykańskich interesów. Stacyjka telewizyjna. Ty się, Orłoś, panu Ryszardowi Terleckiemu nie narażaj, bo jak się weźmie za ten twój kanalik internetowy, to zobaczysz, co będzie.
Do pieca dołożył też wybitny polski dyplomata, mistrz konsensusu, wirtuoz negocjacji, były szef MSZ Witold Waszczykowski. Korzystając ze swojej ponadprzeciętnej sztuki dyplomacji, w wypowiedzi dla Polskiego Radia najpierw pochwalił nową nominację Marka Brzezińskiego na ambasadora USA w Polsce, by zaraz potem nazwać obecnie w Polsce najwyższego rangą amerykańskiego dyplomatę, Bixa Aliu, oszołomem. To jest właśnie sztuka dyplomacji Zjednoczonej Prawicy. Może dobrze, że rząd kupi te czołgi, bo jak tak dalej pójdzie, to mogą być naszą jedyną gwarancją bezpieczeństwa. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gondecki, skrytykował polski rząd, a mówiąc dokładnie, działania rządu podczas epidemii koronawirusa. Arcybiskupowi nie chodziło jednak o spóźnioną reakcję rządu na kryzys w ochronie zdrowia, czy niskie płace ratowników i personelu medycznego. Hierarcha krytykuje to, że rząd w ogóle śmiał nakładać restrykcje związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa na kościoły. Wytknął skądinąd słusznie, że rząd, aby wprowadzać restrykcje, powinien wprowadzić stan wyjątkowy, czego nie zrobił. Tyle, że arcybiskup zasłania się konstytucją jak mu wygodnie, ale gdy sam jako przedstawiciel władz kościelnych wielokrotnie ingeruje w zasadę świeckości władzy państwowej, to już jest wszystko cacy i konstytucja konstytucją, ale prawo boskie jest najważniejsze, a ono niestety o koronawirusie nic nie mówi, wymownie milcząc. Nie milczy za to minister Niedzielski. Trudno mi komentować nawet tę wypowiedź, powiedział w Polsat News. Jak ją usłyszałem, to przyznam, że od razu miałem przed oczami obraz papieża Franciszka, który podczas Drogi Krzyżowej w 2020 roku, jeszcze kiedy byliśmy świeżo dotknięci pandemią, odbył procesję sam na placu Świętego Piotra zamiast w Koloseum. Tak właśnie powiedział pan minister. Przedstawiciel polskiego rządu pokazuje polskiemu kościołowi Franciszka jako wzór do naśladowania. Jezu kochany, koniec świata. W telegraficznym skrócie opowiedzieliśmy wam subiektywnie o wydarzeniach z ostatnich dni. Z góry dziękuję za suby i dzwonki na YouTubie, za obserwowanie na Facebooku, za komentarze. Dziękuję patronom. Zapraszam do patronowania na patronite.pl. Trzymajcie się. Cześć!